Ski Haven i tamtejszej pułapki, która nas jednak nie zatrzymała. Lecimy dalej. Cruising Shoot nam się nie znudził. Delektujemy się nim jak lodami czekoladowymi. No, może śmietankowo-truskawkowymi. Czekoladowy nie prezentowałby się tak pięknie. What kind of boy is this? The nose. Here, you think about these triangles. What's between? She knows. She knows. Nose. Just said no. She's been taught well. Wpływamy do Wootton Creek. Miejsce już znane. To tu tworzą się te niesamowite formacje błotne, nie do końca wiadomego pochodzenia. Kto nie pamięta, to link do odcinka u góry. Dobrze, że tym razem nie macham łapkami, próbując pokazać, gdzie u góry. So we can't go this side of the sign. Yeah, you're going to go beyond it. Yeah. Okay. Czasem można odnieść wrażenie, że jak wchodzimy do portu, to już właściwie koniec żeglarskiej roboty. Otóż nie. Powiedziałabym nawet, że wiele się dopiero zaczyna. Czego nie widzą często nasi goście? Ano, podchodzenie do kei to jedno, chociaż czasem trochę trwa. Ale zabezpieczenie jachtu, żeby można było odejść albo spać spokojnie, to często długi proces. Najpierw rzucamy cumy, by zatrzymać, ustawić jacht. To już wiecie, że sprawdzamy różne sposoby, a jest ich trochę. Czasem nam to lepiej wychodzi, czasem jakiś pomysł okazuje się nietrafiony. Potem zaczyna się przekładanie cum, dodawanie szpringu, może brestu. Szpring to lina cumownicza, ale działająca odwrotnie do normalnej cumy, to znaczy umocowana jest na rufie jednostki i biegnie do kei w stronę dziobu. Nazywana jest wtedy szpring rufowy. A umocowana na dziobie biegnie w stronę rufy i, co nie jest trudno zgadnąć, nazywa się szpringiem dziobowym. Generalnie stabilizuje jacht. Brest natomiast to lina działająca prostopadle do łódki. U nas raczej niestosowana. It's not very long. It's short. Here? I think go on that V collar. Okay. I think go on that V collar. Not there, because I haven't got enough on here. That's good. That's good. Yeah, another two. Yeah, you take 2 turns. That's good. Sorry about the short rope. Make it off, then it off. No, make it off. It's tight. I don't know, make it off. Give me a shot. Take that off. Take it off. Sorry, I'm just. Make it off and take it off. No, They're two take- different take things. it off. Really. Ah, really? On it. I had the first Okay, time let in go. my life. Honor, let's go. Let's go. Thank you. Let go, Rich. Let me do it. Easy. So do different things. Take it off and make it off. Means opposite. Yeah, me neither. I had it today. Jeszcze popatrzę na fenderki. Są ok.
Teraz oprócz normalnych czynników jak wiatr i zafalowanie, co oczywiście może się zmienić i trzeba to przewidzieć, dochodzi jeszcze kwestia pływów. Znowu te pływy. I chociaż keja podnosi się i opada z wodą, to jednak tutaj jacht osiądzie na błotku i się jakoś przekrzywi. Może się oprzeć, odrapać o drewniany pomost. Zabezpieczamy więc burtę odbijaczami, przewidując, jak łódka będzie siadała, w którą stronę może się przechylić. Czy to wszystko od razu wiemy? No pewnie, że nie. Chodzimy więc wokół łódki, jak nie przymierzając rolnik koło rzepy. Przypinam jeszcze fałgrota na koniec bomu, by się nie tłukł w nocy. Jak trochę powieje, to fał potrafi mocno obijać się o aluminiowy maszt i dźwięk jest mniej więcej taki, jakby ktoś stukał uparcie w wiadro z naszą głową w środku. Przeprowadzam go pomiędzy Lazy Jackiem. Mocno trzymam, żeby nie wypuścić z rąk. Lina mogłaby uciec do góry i narobiłabym kłopotu. To the end, because Richard is punching his head about this. It's cursing in English. Teraz osłaniam grota, nasz główny żagiel, przed destrukcyjnym, nawet w Anglii, działaniem słońca. Wszystko musi być dokładnie przypięte, żeby wiatr nie zrzucił i żeby nie klapało w nocy. No to ja bym też słyszała. Dla kogoś z zewnątrz może to wyglądać jak bajzel. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, że przeszliście przez to całe cumowanie z nami. Do zobaczyska w następnym odcinku. Bye!